dobry, witajcie. Jak zapewne wiecie z poprzedniego odcinka, do Kairu przyleciliśmy samolotem z Aswan. Po odpoczynku na obrzeżach Kairu, w dniu dzisiejszym jedziemy najpierw do Muzeum Egipskiego w Kairze. Podczas przejazdu fotografujemy zza szyb autobusu egipską rzeczywistość. Zdecydowałem się nie tworzyć oddzielnego odcinka o muzeum, ponieważ i tak nie widzieliśmy skarbów Tutenchamona. A nie widzieliśmy dlatego, że w Gizie powstało nowe wielkie muzeum egipskie, do którego sukcesywnie są przenoszone eksponaty ze starego muzeum w Kairze. Dlatego też zaprezentuję Wam tylko niektóre eksponaty oraz oczywiście najważniejszy eksponat 10-kilogramową maskę Tutenchamona. Pierwsze muzeum egipskie mieściło się w pustynnym Meczecie, a później w Gizie. Ostatecznie Muzeum Egipskie w Kairze zostało oficjalnie otwarte 15 listopada 1902 roku. Eksponaty zostały poukładane w chronologicznej kolejności według kolejno następujących po sobie epok. Zgromadzono tu największe kolekcje sztuki i historii starożytnego Egiptu, które mieszczą się w 107 salach. Wśród nich znajdowało się aż 1700 obiektów znalezionych w grobowcu Tutenchamona. Nowe muzeum, jak już wcześniej wspominałem, mieści się w Gizie i posiada 500 000 m2 powierzchni. W jego wnętrzu będzie można podziwiać zabytki Kairu oraz innych miast Egiptu, które były gromadzone i sprowadzane specjalnie na tę okoliczność. W środku znajdować się ma 50 000 eksponatów. Główną atrakcją będzie oczywiście kolekcja Tutenchamona, ponieważ po raz pierwszy wszystkie eksponaty zostaną zebrane razem. A teraz zmierzamy do jednego z symboli Egiptu i jednego z 7 cudów świata, czyli jedziemy do piramid. Przy niskiej zabudowie okolicznych budynków widzimy je już z daleka zza szyb autobusu. Przyznam, że jest dreszczyk emocji, ponieważ zawsze chciałem na żywo zobaczyć wielkie piramidy. Oczywiście musimy zaopatrzyć się w bilet wstępu na teren piramid i biegniemy do spełniającego się marzenia. Piramidy w Gizie w 1979 roku zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kompleks składa się z 3 grobowców. W jego skład wchodzą piramida Cheopsa, piramida Chefrena oraz piramida Mykerinosa. Jaki człowiek materialnie jest malutki w kontraście z tymi piramidami, a zarazem jaki wielki i potężny jest umysł człowieka, że je zaprojektował i wybudował, że przetrwały ponad 4,5 tysiąca lat. Piramidy w Gizie wzniesiono za czasów IV dynastii w okresie od 2575 do 2465 roku przed naszą erą. Najstarszy jest grobowiec faraona Cheopsa, zbudowany około 2575 roku przed naszą erą. Wszystkie piramidy mają kształt ostrosłupa o podstawie kwadratu. Największą jest piramida Cheopsa o długości jednego boku 230 metrów i wysokości 147 metrów. Nachylenie ścian bocznych wynosi 51 stopni. Piramida Cheopsa składa się z przeszło 2 milionów kamiennych bloków o masie 2,5 tony każdy.
Podstawa piramidy jest wypoziomowana z dokładnością do 2 cm. W egiptologii przyjmuje się, że czas budowy wynosił ponad 30 lat. Wejście do piramidy znajduje się na wysokości 17 metra od strony północnej, czyli na poziomie 13 rzędu. Wejście tworzą kamienne płyty ułożone w formie łuku, ale jest to konstrukcja, która znajdowała się wewnątrz piramidy. Prawdziwe wejście nie zachowało się. A teraz nadchodzi bardzo ekscytujący moment. Wchodzę do wnętrza piramidy Cheopsa. Tak wygląda przekrój piramidy, a tak wygląda nasz plan dotarcia do komory grobowej króla, faraona. W lewym górnym rogu ekranu będziecie widzieć na przekroju piramidy zaznaczone poszczególne korytarze, którymi się poruszam. Dziś turyści wchodzą do piramidy przez szczelinę, którą wykonał w 820 roku naszej ery kalif z Bagdadu Abdullah al-Mamun, syn sławnego Haruna el-Rashida. Wejście to zostało wycięte prosto przez mur piramidy na poziomie 6. i 7. warstwy obudowy, około 7 metrów nad podstawą. Właśnie my tym wydrążonym tunelem idziemy. Tunel wchodzi w korpus piramidy poziomo na odległość 27 metrów i dochodzi do korytarza wstępującego. Teraz właśnie idziemy długim 39-metrowym korytarzem wstępującym, który wznosi się pod kątem 26 stopni. Musimy iść prawie na czworakach, ponieważ korytarz ma 110 cm szerokości i 120 cm wysokości. Teraz jesteśmy już w korytarzu zwanym Wielką Galerią, która jest przedłużeniem korytarza wstępującego. Słyszycie jak sapie? To nie jest lekko. Najpierw na czworakach, teraz przynajmniej człowiek wyprostowany jest. No i najważniejsze, że nie ma tłumów. Galeria ma długość ponad 46 metrów, a wysokość ponad 8 metrów. Dolna szerokość galerii wynosi 2 metry, a przy suficie 1 metr. Wielka galeria kończy się wysokim stopniem, po którego przekroczeniu otwiera się niski, wąski przedsionek prowadzący do komory grobowej faraona. Komora grobowa ma 10 metrów długości, 5 metrów szerokości i prawie 6 metrów wysokości i jest wyłożona ogromnymi blokami czerwonego granitu. W komorze znajduje się granitowy sarkofag, noszący ślady licznych uszkodzeń, pozbawiony pokrywy. Niezwykłym rozwiązaniem architektonicznym jest konstrukcja stropu komory grobowej. Sufit komory stanowi 9 płyt granitu o łącznej wadze około 400 ton.
Jesteśmy już na zewnątrz piramidy Cheopsa. Schodzenie korytarzami poszło bardzo szybko, ale podkreślam, wraz ze mną było w środku maksymalnie 10 osób, więc było w miarę przestronnie i nie czekało się na swoją kolejkę przejścia danego odcinka korytarza. A teraz jeszcze przez chwilę pozachwycajmy się na zewnątrz tym spektakularnym zabytkiem Egiptu. Piramida stojąca po środku powstała około 2540 roku przed naszą erą. Jest nieco mniejsza i należy do syna Cheopsa, Hefrena i ma wysokość 137 metrów. Widzę, że też pracujesz z tej strony. No ja. O, jest trzecia piramida. Teraz piramida A teraz autobusem przemieszczamy się do miejsca, gdzie będziemy mogli przyjrzeć się z bliska trzeciej, najmniejszej piramidzie. Trzecia piramida jest grobowcem faraona Mykerinosa, wnuka Cheopsa. Zbudowana została około 2525 roku przed naszą erą i ma 65 metrów wysokości. Zwróćcie uwagę na bloki skalne, którymi obłożono od dołu piramidę. Dzięki niedokończonej budowli wiemy dziś, że bloki najpierw układano na piramidzie, a potem dopiero szlifowano. To raczej nie są te same 3 psy, które odpoczywały w naszym pierwszym odcinku o Hurgadzie. Wygląda na to, że dobrze znoszą wysoką temperaturę.
Piramidy, mimo że mają ponad 4,5 tysiąca lat i były badane od XIX wieku, w dalszym ciągu są zagadką. To jeden z powodów popularności Gizy, którą odwiedził m.in. sam Juliusz Cezar oraz Napoleon Bonaparte. A teraz autobusem przemieszczamy się do miejsca, gdzie będziemy mogli zrobić słodkie fotki z wielkim kotem na Instagram. Oczywiście był to żart. Jedziemy, aby przyglądnąć się następnej atrakcji, jaką jest Wielki Sfinks. Zaczniemy od informacji, że Wielki Sfinks jest umieszczony na banknocie 100-funtowym. Sfinks znajduje się obok piramidy Chefrena. Do 1926 roku Sfinks był zasypany po szyję w piasku. Wewnątrz budowli znajdują się 3 tunele. 2 z nich odkryto w 1881 roku i otwarto je dopiero w 1979 roku. Trzeci tunel odkryto w 1926 roku i od tamtej pory go nie otwierano. Od 1979 roku Wielki Sfinks figuruje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Postać owinięta jest nemes, czyli tradycyjną chustą, która noszona była w starożytności. Ma to związek z okresem panowania Chefrena, którego wizerunek Sfinks w Gizie ma przedstawiać. Głowa Sfinksa skierowana jest na wschód, co miało zapewnić faraonowi wieczne życie. Mierzy 20 metrów wysokości, 73 metry długości i 19 metrów szerokości. Został zbudowany w 2550 roku przed naszą erą z inicjatywy Chefrena. Wyrzeźbiony jest w litej skale i przedstawia leżącego lwa z głową człowieka. Pomiędzy przednimi nogami Sfinksa, a przed jego klatką piersiową znajduje się stela snu Totmesa IV z około 1400 roku przed naszą erą. Granitowa stela pochodzi z pierwszego roku panowania Totmesa i opowiada sen z jego wczesnych lat, w którym Sfinks obiecał mu królestwo. W zamian Totmes oczyścił monument Sfinksa. Przed stellą znajduje się wolno stojący ołtarz, pozostałość po kaplicy postawionej tu za panowania Ramzesa II, czyli około roku 1979 przed naszą erą. A teraz, już po zwiedzaniu kompleksu piramid, pomału opuszczamy to starożytne miejsce, usiłując przycisnąć się autobusem wśród tłumu ludzi.
No bo jak się jedzie, kurczę, na czołówkę z koniem, znaczy koń jedzie na czołówkę z nami, no to... A tu przykry widok, jak kobieta z dzieckiem przeszukuje stertę śmieci w poszukiwaniu czegoś, co dla niej może mieć jeszcze jakąś wartość. Pa, i się wcina, kurde, nie poczeka, zobacz. To jest się. Przecież się wszystko śpieszy. Każdy jeździ jak chce. Potem jest ten z Polski, jest rondo pusty, wjeżdża jeden samochód, jeszcze I na tym kończymy naszą wspólną podróż po Egipcie. Zapraszam do pozostawienia lajków, komentarzy oraz udostępniania materiału wideo. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. A teraz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce z innymi filmami. Jezu, ile tych checkpointów jest, kurde. Wszystkie 12 filmów z podróży po Egipcie są dostępne w playliście o nazwie Egipt. Zapraszam do oglądania.